Dzisiaj opowiem historię pewnego wystającego kabelka. Cześć, ja nazywam się Agata, to jest kanał Echo Serca. Po ostatniej operacji wróciliśmy z Helą do domu. Po miesiącu spędzonym w szpitalu miałam nadzieję, że już teraz żaden szpital przez długi czas nas nie nawiedzi. Miałam wizję tego, jak będziemy odpoczywać i co cudownego będziemy robić. Ale po tygodniu od powrotu do domu zobaczyłam, że mojej córce pojawiła się mała krostka pod blizną. Ale stwierdziłam, spokojnie, normalna sprawa, nie ruszamy tego. No ale moja córka mówi, ja mam tutaj coś. Ja mówię, tak Helu, bo miałaś wbite dreny, to tak czasem wygląda, to jest jakaś mała krostka. Pomyślałam, że mogło się zrobić od jakiegoś plastra, od opatrunku, milion przyczyn. Mówię, no nie będę przecież z małą krostką gdzieś leciała. No ale pewnego dnia moja córka wstaje rano i mówi, mamo, zobacz, wystaje mi śmieszny, kolorowy kabelek. No i niestety zobaczyłam, że mojej córce wystaje mały drucik z klatki piersiowej. Ona zaczęła robić taki ruch, że wciągała powietrze i wypuszczała, wciągała, wypuszczała. I ten drucik się wychodził i chował. Ona strasznie się tym cieszyła, że ten drucik jej wychodzi i się chowa. I moja pierwsza myśl, przebił się drucik z klatki piersiowej. Zobaczyłam to, mówię, okej, najważniejsze, że ją to nie boli, że to nie jest nic takiego. Na wstępie wam powiem, że takie rzeczy się mogą zdarzyć, że coś się przebije przez klatkę piersiową i nie jestem jakby jedyna, którą takie coś spotkało, bo dziecko po operacji jest bardzo spuchnięte, potem ta opuchlizna, woda, wszystko schodzi, no i czasem takie rzeczy się zdarzają. Natomiast jak zobaczyłam, że ten drucik wystaje coraz bardziej, a ona zaczyna się nim bawić i jeszcze go sobie rusza, i ja mówię, kurczę, trzeba będzie iść do szpitala. Mówię, ten szpital zaraz znowu nadejdzie. Mówię, nie. Zaczęłam jej to ruszać i sobie myślę, kurczę, to jest tylko jeden mały drucik. I w sumie jej to nie boli. I pomyślałam sobie, a gdyby tak go uciąć, gdybym ja go sama ucięła nożyczkami albo cążkami, to przecież nikt by nie zauważył, nie byłoby tematu i to by się całkowicie zrosło. Ja wiem, że to jest kontrowersyjne, ale osoby, które długo siedziały z dzieckiem w szpitalu, wiedzą, co mam na myśli. Jesteśmy w stanie zrobić absolutnie wszystko, żeby nie iść do szpitala. I takie rzeczy, jak pomysł wycięcia kabelka cążkami do paznokci, przyszedł do mojej głowy. Tak, przyznaję się do tego, pomyślałam o czymś takim. Oczywiście miałam cały plan, że zdezynfekuję, założę opatrunek, no przecież ta skóra, kurczę, musi się zrosnąć, nie? Ale potem napisałam do moich przyjaciółek, zrobiłam zdjęcie, mówię, poddajmy to pod po prostu prawdziwą medyczną analizę, więc koleżanki, które również mają dzieci z wadami serca, zrobiłam szczegółowe zdjęcia tej blizny i mówię, dziewczyny, co robimy? Widzimy, że wystaje kabelek, zbiera się trochę ropy wokół, ale przecież mogę zaraz dezynfekować. No i one niestety do mnie, no wiemy, że bardzo nie chcesz iść do szpitala, wiemy, że na pewno będziesz kombinowała wyciąć to sama, lecz jednak rekomendujemy, abyś poszła do szpitala. No i teraz moja myśl, kurczę, Hela przeszła bardzo rzadką operację, no przecież nie pójdę do zwykłego szpitala jakiegoś dziecięcego, bo i tak nie będą wiedzieli, co z tym robić. Czy mam teraz jechać do Krakowa, z Warszawy do Krakowa z jednym małym, głupim drucikiem? No więc pomyślałam, pójdę do Centrum Zdrowia Dziecka i tam po prostu na izbie przyjęć mi to ciachną i do domu. Mój mąż mówi, to spakuj się koniecznie, bo może to być długi pobyt. Ja myślę, co on w ogóle mówi? Nie zgadzam się na żaden długi pobyt. Nawet nie wzięłam, słuchajcie, kapci na zmianę. Nic. Ja tam po prostu nie zostaję. Przyjechaliśmy do Centrum Zdrowia Dziecka i nie wiem, czy wiecie, ale ten szpital nie ma takiej izby przyjęć, że można tam przyjechać po prostu z jakimś pilnym wypadkiem. No ale przyjechaliśmy i pani w recepcji mówi, czy pani wie, że tutaj nie ma przecież izby przyjęć? Trzeba iść na jakąś nocną pomoc lekarską, do lekarza pierwszego kontaktu, skierowanie, to, siamto. Ja mówię, kurczę, ja wiem. I już mi się zrobiło głupio przy tym okienku, wiecie, wstyd, że ja z taką głupotą. I mówię, ja wiem, ja przepraszam, ale mówię, mojej córce wyszedł drucik z klatki piersiowej. I ta kobieta
zamarła i wzięła za telefon i dzwoni, mówi natychmiast, kardiochirurgia, szybko, schodźcie, drut wyszedł z klatki piersiowej. I ja sobie myślę, kurde, to znaczy, że na pewno zostaniemy tutaj dłużej. Cała akcja, przyjście tego lekarza kardiochirurga trwała może z 3 minuty. Przyleciał szybko do nas, spojrzał na ten drucik i mówi, natychmiast trzeba przyjąć dziecko na oddział. No i mi się zrobiło już słabo. Więc myślę, od razu moje pytanie, ale przepraszam, czy nie może pan tego drucika po prostu uciąć, ciachnąć go tutaj, bo ja widzę, że tu nic z tym się złego nie dzieje, nie? A moja córka dalej w radości, pokazuje się, znika, wychodzi, znika. Słuchajcie, trafiliśmy na oddział, zaczęli podawać jej kleksan, czyli to są takie zastrzyki na rozrzedzenie krwi przed zabiegami. Pielęgniarki założyły wenflon. Widzę, że dzieje się już tak, że nie będziemy tutaj na pewno 30 minut. Przyszedł do mnie lekarz i mówi, proszę pani, po pierwsze, to nie jest nasz drucik, bo my montujemy druciki innego koloru. Wiecie, bo jeszcze po prostu powinien fajka odpalić i powiedzieć, że to nie nasz drucik. Wystawał kabelek, no. Niebieski. A oni mają zielony. Oni mają zielony. Mamy kabelek, nie? Tak, bo on nie wie, co to jest za kabel. Bo takich on nie widział. Taka była prawda, bo Hela przeszła operację w innym szpitalu, przy której asystował profesor z zagranicy i on miał swoje kabelki w swoim kolorze. Lekarze mnie nastraszyli, że to może być część na przykład odłaty w sercu i że na przykład jak oni to utną w nieodpowiednim miejscu, to po prostu Heli może się stać coś bardzo poważnego i trzeba będzie jeszcze raz otwierać klatkę piersiową. Rozumiecie, co ja wtedy pomyślałam? Dziękuję Ci, Panie Boże, że nie obcięłam tego cążkami, bo mogłam zdjąć moje dziecko cążkami, nie? Więc jakby myślę sobie, super, że tego nie zrobiłam. I żeby Wam skrócić tę historię, to Hela miała mieć tomografię komputerową, żeby zlokalizować, skąd kabelek wychodzi. No ale na szczęście zadzwoniliśmy do szpitala w Krakowie i oni powiedzieli, to my wiemy, co to za kabel. To nie ma sprawy, proszę przyjechać, ja wiem, skąd ten kabel jest. Odezwał się kardiochirurg, który też był przy tej operacji i powiedział, że on to po prostu załatwi. Pojechaliśmy z kabelkiem do Krakowa, tym razem już byłam naszykowana, wiecie, na miesiąc w szpitalu, co najmniej 2 walizki, zabawki, jedzenie, kawa, czekolada dla mnie na bezsenne noce. Wszystko było przygotowane, ale skończyło się co tylko na izbie przyjęć. I słuchajcie, przyszedł kardiochirurg, wyciągnął w ogóle bez żadnego problemu. On mówi, ja wiem, co to jest za kabel. Wyciągnął ten kabel gdzieś z tyle i Heli ciachnął. Założył opatrunek i po sprawie. I co moje dziecko przez długi czas mówiło? Że nie ma wcale chorego serca, tylko choruje na wystający kabelek i że ma chory brzuch, bo kabelek wystawał pod klatką piersiową. Chcę to bardzo podkreślić w tym filmie, że to nie wynikało z żadnego błędu lekarskiego i że takie rzeczy się po prostu dzieją. Heli się przebił najzwyczajniej w świecie drucik od rozrusznika, który miała wszczepiony. I tak się po prostu dzieje. Skóra dziecka jest bardzo cienka, delikatna, ciało się obkurcza, woda schodzi po operacji, no i po prostu trochę tego kabelka zaczęło wystawać. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii. Koniecznie komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie, czy Wy też mieliście swoje dziwaczne historie, w których za wszelką cenę nie chcieliście iść do szpitala.